Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Transita Custom. Ford Transit to legenda. Legendarny dostawczak, który zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich stał się wręcz synonimem pracy i przewożenia wszystkiego. Zresztą było to tak dobre auto, że większość napadów na banki czy sklepy była robiona w tranzitach, bo były pakowne i szybkie. Doszło do takiego paradoksu, że również policja musiała używać tranzitów, żeby móc dopaść złodziei uciekających w tranzitach. Incepcja tranzitów. Czasy się zmieniły, napadów jest na szczęście coraz mniej, a tranzit nic się nie zmienił. To znaczy wciąż jest szybki i wielozadaniowy, ale powiększyła się jego rodzina. Rodzina Transita już jakiś czas temu podzieliła się i teraz mamy Transita Kuriera, Transita Connecta, Transita Customa oraz po prostu Transita. Wymieniłem je od najmniejszego do największego, a ja będę testował tego przedostatniego, czyli moim zdaniem idealnego do pracy. Idealnego przede wszystkim ze względu na swoje wymiary, bowiem auto nigdy nie ma więcej niż 2 metry wysokości, dokładnie to od 1961 do 1981 mm. A to oznacza, że większość wielopoziomowych parkingów nie stanowi problemu. Ja, jak widzicie, nagrywam na dachu parkingu na jednej z galerii, w której garaż ma właśnie 2 metry wysokości. Poprzednia generacja była delikatnie wyższa i mogła mieć właśnie nawet 2 metry wysokości i to z normalnym dachem. No właśnie, poprzednik miał możliwość wybrania dłuższego rozstawu osi, jak i wyższego dachu. W przypadku nowej generacji, czyli tej, którą testuję, jest tylko dłuższy rozstaw osi, wyższego dachu wybrać się niestety nie da, a szkoda. Ciekawi mnie też ta antena, która jednak ma parę centymetrów wysokości i ciekawe, czy producent podaje wysokość razem z nią. Tak więc nowy Transit Custom może mieć rozstaw osi 3,1 lub 3,5 metra oraz kolejno długość 5 metrów i 5 cm albo 5 metrów i 45 cm. Szerokość ze złożonymi lusterkami to 2 metry i 15 cm. Czyli nowa generacja jest o niemal 8 cm dłuższa niż poprzednik oraz ma aż o 17 cm większy rozstaw osi. W nowej generacji podłoga też jest minimalnie niżej niż w poprzedniku, ale przy zachowaniu tej samej wysokości na pacę, a to jest zaleta, bo nie trzeba aż tak wysoko wchodzić. To, co się oczywiście również zmieniło, to wygląd nowego Transita. Transit od zawsze był ładnym autem i tak też jest teraz. Ba, śmiem twierdzić, że jest to obecnie najlepiej wyglądający dostawczak. Naprawdę, świetnie wygląda i ten przód jest agresywny i pasuje do takiego blaszaka. W ogóle ten Transit też występuje w osobowej wersji, wtedy nazywa się Tourneo Custom. I poza tym, że ma szyby z tyłu, to ma też taki bajer jak świecącego LEDa przez całą szerokość z przodu. W moim egzemplarzu jest tutaj chromowana listwa. W podstawie dostajemy oczywiście kołpaki, ale nawet w takiej wersji podoba mi się ten Transit. Nie podoba mi się to. Zobaczcie na te kable puszczone luzem przy nadkolu. No nie wróży to trwałości. To powinno być moim zdaniem lepiej zabezpieczone. Ładujemy się więc na tył. I słowo ładujemy jest tutaj idealne, bowiem ładowność Transita Customa to od 850 do aż 1416 kg w zależności od wersji. Największą ładowność ma odmiana krótka z przednim napędem i manualną skrzynią biegów. Tak, Transit może mieć różne napędy i różne skrzynie biegów, ale o tym będzie troszeczkę później. Teraz pokażę Wam skrzynię, ale skrzynę z ładunkiem, którą dostałem gratis razem z autem. Jest w niej 100 kg piachu i jest ona wrzucona pewnie po to, żeby auto się nieco lepiej prowadziło i też żeby pokazać miejsce do zaczepu towaru. W krótkiej wersji paka ma 2602 mm długości, 1405 mm wysokości oraz 1777 mm szerokości. Przy nadkolach szerokość to 1392 mm. Jak wybierzemy długi wariant, to wtedy długość paki to 3 metry. W sumie to częściowo też da się przewozić dłuższe przedmioty, bowiem po prawej stronie pod fotelem pasażera jest dodatkowe 40 cm długości, do którego dostajemy się otwierając o te drzwi ze zdjęcia. Niestety, z racji, że ja miałem 100 kg piachu na pace, to nie mogę Wam tego inaczej pokazać. To, co mogę pokazać, to pakę oraz tylne drzwi, które otwierają się albo 90 stopni, albo 180 stopni. Jakbyście jednak chcieli otwierane do góry, to za 250 zł można taką klapę wziąć. Za dodatkowe 1900 zł można mieć też drugie rozsuwane drzwi. W ogóle opcji jest mnóstwo. Są różnego rodzaju podłogi, złącze na pacę, czy nawet zabudowa szafek pod kurierkę.
Warto też dodać, że Transit Custom występuje w 3 wariantach ładownościowych, czyli 280, 300 i 320, gdzie 280 oznacza DMC na poziomie 2825 kg, 300 to 3025, a 320 to 3225 kg. Czyli im wyższa liczba, tym większa ładowność. I jeszcze jedna rzecz, otóż poza wersją dostawczą możemy też mieć na przykład brygadówkę, czyli połowa dostawcza i połowa osobowa oraz jest nowość w postaci nadwozia Multi-Cab. Czyli jak widzicie, mamy 4 miejsca, ale i dłuższą pakę z jednej strony. To akurat uważam za świetne rozwiązanie i takie coś sprawdziłoby się świetnie jako auto na wyprawy. Wrzucamy rower czy tam kajak jak jest na zdjęciu i ruszamy na wycieczkę. To naprawdę mi się podoba. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj siedzimy oczywiście wysoko i mamy świetną widoczność. Do tego bardzo łatwo ustawić fotel czy kierownicę, a wszystko jest oczywiście manualne. To, czego mi zabrakło, to nie mamy środkowego lusterka i w opcji też nie można mieć tutaj kamery. Mamy za to płaską podłogę oraz 3 siedzenia z przodu. Czyli mamy fotel kierowcy oddzielny i dalej kanapę dwuosobową. Nieco wąską, ale jechałem we 3 chłopa i dało radę. I to środkowe miejsce ma dodatkowo rozkładany stolik oraz pod tą kanapą jest schowek. W ogóle w kabinie jest mnóstwo schowków, złącz i przydatnych rozwiązań. Strasznie jednak żałuję, że mój egzemplarz nie był wyposażony w pakiet mobilne biuro, który to poza dodatkowym złączem na telefon ma też składaną kierownicę. Poważnie, kierownicę można zasłonić albo położyć i tym samym mieć idealne miejsce na gazetę czy laptopa. To pewnie będzie opcja obowiązkowa dla elektrycznej wersji Transita, na której będziemy spędzać dużo czasu na ładowarkach. No ale przyznacie, fajny bajer. Właśnie, deska rozdzielcza. Nawet w podstawie nowy Transit Custom ma już 2 takie ekrany, gdzie jeden jest nieco wystający poza obrys deski, jest od multimediów, a drugi to cyfrowe zegary. Przyznam, że mocno się zdziwiłem, że nawet w podstawowej wersji są 2 duże ekrany, ale potem sprawdziłem cennik i już przestałem się dziwić. Wracając do ekranu, to ten od multimediów działa czasami z lekkim opóźnieniem i zwłaszcza nawigacja lubi się odpalić po chwili. Menu jest w miarę proste, a to, co mi się nie podoba, to sterowanie klimatyzacją na ekranie. To powinno być pod fizycznymi przyciskami, zwłaszcza, że pod ekranem jest na to miejsce. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają rozbudowany komputer pokładowy na środku, a po bokach mamy najważniejsze, czyli poziom paliwa oraz temperaturę płynu chłodniczego. Jedyne, na co zwróciłem uwagę, to bardzo nieczytelny poziom paliwa, ale to tylko jak jest pełen bak. Jak nieco spadnie paliwo, to wtedy widać, o co chodzi. A, i komputer dość dziwnie przelicza zasięg, bo jak miałem zatankowane do pełna, to miałem zasięg na poziomie 270 km, a średnie zużycie miałem około 10 litrów, więc jest coś dziwnego. Na szczęście potem, w miarę upływu kilometrów, zasięg się zwiększa, no ale i tak dziwnie przelicza. Dobra, to w takim razie pora na materiały i spasowanie. Tak jak się spodziewałem i tak jak powinno być chyba w takim roboczym busie, czyli plastiki są bardzo twarde, ale i bardzo dobrze spasowane. Jedynie nie wiem po co jest to piano black na kierownicy, no ale może tutaj nie będzie aż tak przeszkadzać. Jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie gdzie jest poduszka powietrzna pasażera. Tak, jest na górze, a nie przed pasażerem, tylko po to, żeby było więcej schowków. Ciekawe. W ogóle z tego co widzę, to poduszka dla pasażera to opcja. W takim razie pora zajrzeć pod maskę. A pod maską do wyboru mamy jeden silnik w 4 wariantach mocowych.
Silnik to 2-litrowy turbodiesel EcoBlue, który występuje w mocach 110, 136, 150 oraz 170 koni. W nowym Transicie będą też inne wersje silników. Od połowy roku 2024 będzie hybryda PHEV oparta o silnik 2,5 litra o mocy 232 koni, a kilka miesięcy później będzie też pełen elektryk o mocy 136 lub 218 koni. Póki co są jednak tylko turbodiesle, czyli moim zdaniem najlepsze silniki do takiego auta. I tego turbodiesla można mieć z manualem 6-biegowym lub 8-biegowym automatem, a także możemy mieć go z napędem na przód lub na 4 koła. Taki sam układ napędu będzie miała hybryda, a elektryk będzie miał napęd na tył. Ciekawe, czy doczekam się driftujących kurierów w elektrycznych Transitach. To by było coś. Ale zejdźmy na ziemię. Ja do testu wybrałem wariant z napędem na przód, manualem i silnikiem o mocy 150 koni. Jak słyszeliście, silnik głośno pracuje, ale w kabinie nie jest aż tak słyszalny. Podoba mi się też praca manualnej skrzyni biegów, która pracuje pewnie i przyjemnie, no i jest zamontowana w idealnym miejscu. Pochwalę też kamerę cofania, która ma niezłą jakość i fajnie, że możemy zmienić kąt widzenia. Przydaje się to przy podjeżdżaniu np. do rampy załadunkowej. Niestety, ze względu na warunki pogodowe nie sprawdziłem przyspieszenia, a dodatkowo sam producent też nie podaje tych wartości. Przepraszam. Sprawdziłem elastyczność i moim zdaniem jest wystarczająca, tak samo jak i zużycie paliwa. W mieście miałem ciągle w okolicach 11-12 litrów, ale też dużo jeździłem na krótkich dystansach, czyli pewnie tak jak to auto będzie jeżdżone. Na trasie natomiast przy 120 miałem około 7,5 litra, a przy 140 9,5. Przypominam tylko, że miałem 100 kg ładunku, no 180, bo jeździłem w 2 osoby, ale jakbyście załadowali te 800 kg więcej, to zużycie na pewno wzrasta. To, co jest ciekawe, to mamy nawet tryby jazdy. Jest też tryb sport. Wiadomo, bus musi latać. To, co jest mniej wiadome, a nawet słabe, to do 70-litrowego baku musimy dopłacić 500 zł. Niestety, nie znalazłem informacji, ile mamy w podstawie, ale podejrzewam, że około 55-60 litrów. Pod względem prowadzenia jest bardzo dobrze, jak na busa, ale w sumie tak już też było w poprzedniku. Chociaż teraz z tyłu mamy wielowahacz, co poprawiło stabilność podczas jazdy. Dodatkowo auto ma nieco niżej środek ciężkości i pewnie mniej się wychyla na zakrętach, ale nie miałem tego jak sprawdzić, bo warunki na to nie pozwalały. Sprawdziłem za to wyciszenie i tak do 110-120 km na godzinę jest w miarę przyzwoicie. Dalej zaczyna się robić głośno. No ale pamiętajmy, że to jest auto dostawcze, więc nie ma co wymagać cudów. Nie wymagajcie też cudów od ceny, bo jest drogo. To znaczy, najpierw myślałem, że jest w miarę okej, bo podstawowa wersja kosztuje 142 000 złotych, ale potem zobaczyłem, że jest to kwota netto. Czyli brutto, podstawa, kosztuje niemal 175 000 złotych. 175 000 złotych za blaszaka w podstawie to jest ogromna cena. A mowa o najmniejszej ładowności i o mocy 110 koni. Mój wariant, czyli największa ładowność i 150 koni w manualu, to już wydatek 152 000 zł netto, czyli 187 000 zł brutto. No jest bardzo drogo, stąd też tak jak mówiłem, nie dziwi na przykład mnie to, że w podstawie mamy 2 ekrany, a także mamy tempomat, klimatyzację, kamerę cofania, czujniki parkowania. No tak naprawdę z opcji w kabinie nie ma co dokupywać i można śmiało brać podstawę. Ale jakbyście chcieli oszczędzić, to obecnie da się kupić jeszcze poprzednią generację w Transita w wyprzedaży i ta kosztuje o jakieś 30 000 zł netto mniej, czyli 37 000 zł brutto oszczędzamy. Bez promocji poprzednia wersja była 5 000 zł netto tańsza. Jest drogo, ale jest też ładnie, bardzo praktycznie, dynamicznie i komfortowo. Nie dziwi mnie, że Transit Custom jest jednym z najczęściej wybieranych dostawczaków, bo jest on naprawdę dobry. Szkoda tylko, że w nowej wersji nie ma drugiej wysokości dachu oraz szkoda tych kabli przy nadkolach, ale może tylko ja się czepiam. Tak czy inaczej, to naprawdę udany dostawczak. I na koniec chińska ciekawostka.
Transit czwartej generacji był produkowany w Europie od 1986 do 2003 roku. 3 lata po skończeniu produkcji czwartej generacji Chińczycy wraz z Fordem otworzyli produkcję tej generacji w Chinach. I to jest ciekawe, bo od 2000 roku była już 5. generacja, ale wybór padł na sprawdzoną 4. generację. I ta generacja była sprzedawana od 2006 do 2017 roku. Następnie w 2017 roku kolejna kooperacja pomiędzy Fordem a następną chińską marką stworzyła takiego oto potwora. Oczywiście opartego nadal o Transita 4. generacji, czyli tego z 1986 roku. Jakby tego było mało, to auto jest produkowane do dzisiaj, a w 2023 roku doczekało się nawet w pełni elektrycznej wersji. Czyli Transit 4. generacji jest produkowany niemal nieprzerwanie od 37 lat. Piękna historia. Cześć!